najnowszym odcinku zabieramy Was na wyjazd Dream Trip Sudetia, a na nim sprawdzamy jakość dróg w Lądku-Zdroju, testujemy brzmienie Melexa i chodzimy po parkingach. Dream Trip Events to marka skupiająca wokół siebie właścicieli super samochodów, organizująca dla nich niezapomniane wyjazdy w najpiękniejsze miejsca Europy. Ale zacznijmy od początku, czyli od drag race'u. Jest to podobno pierwszy McLaren 720S na naszych polskich drogach. Do pierwszego wyścigu wybraliśmy auta o podobnej mocy i tu kilka ciekawostek. Do 100 km na godzinę ewidentnie wygrywało 911. Mała masa i napęd na 4 koła. Tuż za nim Panamera, potem ku zaskoczeniu wielu Lexus na równi z M4 i najcięższy Mercedes zamykał stawkę. Przy około 160 M4 przegoniła Panamerę, a Mercedes dogonił Lexusa. Potem niestety trochę popadało. Dało nam to szansę na porównanie auta z napędem na 4 koła i super szybkiego McLarena z napędem na tył. W czasie, gdy na suchej nawierzchni nikt nie miał szans zbliżyć się do McLarenów, to już na mokrej i nierównej płycie lotniska nasz faworyt przegrał z 4-napędowym Jaguarem. Po wyścigu udaliśmy się do pierwszego hotelu, gdzie następnego ranka przeprowadziliśmy kolejny test. A teraz porównajmy Lexusa do bardziej przyziemnych samochodów. Pierwsze wzięliśmy BMW M4, które będzie szybsze od hybrydy, porównywalne do LC500 z wolnosącą V8. A co z komfortem tego auta? Powiem Ci, że BMW M4 prowadziło mi się wyjątkowo dobrze. Dodatkowo jest bardzo przestronne w środku, ale jednak to nie jest to. A co z Jaguarem? Zdecydowanie jest to najszybszy samochód ze wszystkich trzech. Komfort jazdy mimo wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, ale jest jeden minus. Mało miejsca w środku. Teraz jeżeli miałabyś wybrać auto do jazdy na co dzień, to co byś wzięła z naszej trójki? Zdecydowanie zostaję przy Jaguarze. Okej. A w długą podróż wybrałabyś się? Zdecydowałabym się na Lexusa. Na wyjeździe pojawił się również przedstawiciel samochodów elektrycznych, czyli tak zwany Melex. Na potrzeby Fun and Drive oczywiście odpowiednio zmodyfikowany. Kolejną atrakcją, jaką przygotowali organizatorzy, była wycieczka do Czech. Jańskie Łaźnie w Czechach to miejsce, gdzie udacie się na spacer wśród koron drzew oraz znajdziecie wiele ciekawych dróg, w tym położoną nieopodal tę o 100 zakrętach. Tutaj dołączył do nas Lexus LFA, czyli prawdziwa motoryzacyjna perła. Drogą 100 zakrętów pognaliśmy w stronę kolejnego przystanku. Po południu dojechaliśmy do Polanicy Zdroju, gdzie główny deptak zamieniliśmy w mały pokaz motoryzacyjny. W zamku na Skalę o bladym świcie rozpoczęliśmy porównanie Lexusa LC i LFA. Dlaczego na Dream Trip Sudetia wybraliśmy Lexusa LC? Przede wszystkim mamy do przejechania kilka dobrych kilometrów po krętych i często nierównych drogach.
LC mimo swojego sportowego wyglądu będzie zdecydowanie bardziej komfortowy i lepiej wyciszony w środku. Dodatkowo duża stabilność nadwozia zapewni Wam naprawdę fajne prowadzenie i świetną stabilność przy dużych prędkościach. Oprócz tego Lexus LC to wzorowy przedstawiciel klasy Gran Turismo. Czym więc różni się wspomniane Gran Turismo od rasowego samochodu sportowego? Weźmy do tego porównania Lexusa LFA. LFA będzie piekielnie szybki, mało wygodny na naszych polskich drogach i raczej głośny. Czy to źle? Absolutnie nie, ponieważ daje tyle radości z jazdy, co żaden testowany przez nas samochód. Teraz pytanie tego odcinka, czy będzie nadawał się na długą podróż po polskich drogach? Dla mnie zawsze i wszędzie. Natomiast każda normalna osoba raczej wybierze nowego LC. Cytując klasyka, nie ma takiego miejsca jak Londyn. Jest Londexdróg, do którego właśnie dojechaliśmy. W drodze do zamku Topacz odwiedziliśmy jeszcze siedzibę Kimbex, czyli prestiżowy salon sportowych samochodów. To jakie jest nowe LC? Po dokładnym teście jakościowym wykorzystaliśmy naszą panią fotograf, sprawdzając ilość miejsca na tylnej kanapie. Okazuje się, że jeżeli macie poniżej 1,60 m, to spokojnie zagrzejecie tam miejsce, nawet na dłuższą podróż. Nowe Gran Turismo od Lexusa, mimo że nie było najszybsze ani najdroższe, było złotym środkiem pomiędzy radością z jazdy a wygodą użytkowania. LC500H będzie idealny do miasta, jak również na dalekie wyprawy. Jeżeli natomiast szukacie bardziej intensywnych doznań, weźcie LC500 z wolnosącą 5-litrową V8 albo poczekajcie na LC-FA, który podobno ma mieć V8 biturbo i ponad 600 koni mocy. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i widzimy się już wkrótce. Cześć!